Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj filmik zaczynam w kocim ogródku, ponieważ tutaj w kocim ogródku rośnie kiwi. Ostatnie 2 noce były z przymrozkami, jednak w tym roku te przymrozki były bardzo delikatne. Myślę, że tutaj w kocim ogródku było coś koło zera jedynie, dlatego że kiwi moje przeżyło. Tylko niektóre listki poprzemarzały. Tutaj jest taki pęd, który rósł bardzo szybko i te listki były takie bardzo delikatne, dlatego one tutaj właśnie przemarzły. Natomiast cały krzew kiwi wygląda bardzo ładnie. I w tym roku spodziewam się dużego plonu, ponieważ pędów tych krótkich, owoconośnych jest naprawdę bardzo dużo i na każdym pędzie znajdują się pączki. Jeszcze nie wszystkie pędy wyrosły do takiej długości, żeby te pączki się pokazały, ale z tego co widzę, wszystkie, które już osiągnęły taką długość, powiedzmy około 10 cm, to już na szczytach tych pędów pojawiają się w kątach liści pączki i będą ładnie owocować. O, tutaj też i tutaj, o, tu na przykład jest pączek kwiatowy. Także za jakieś 2 tygodnie kiwi będą bardzo ładnie kwitły i w tym roku będzie dużo owoców. Krótkopędów mam naprawdę bardzo dużo. Tutaj na tych pędach takich właśnie słabszych, nie tych najgrubszych, które ja zwykle wycinam, też są właśnie krótkopędy i też tutaj już zaczynają się pokazywać pączki kwiatowe. Ja tnę kiwi inaczej niż tnie się na plantacjach. Po prostu mam rusztowanie o długości tak mniej więcej 6 metrów i na tych 6 metrach mam posadzone 6 sadzonek kiwi ostrolistnego i 1 sadzonkę kiwi Zakarpacie. Także muszę dbać o to, żeby te rośliny nie były bardzo duże. Dlatego właśnie wycinam wszystkie te najsilniejsze pędy, mimo że na plantacjach robi się to w inny sposób, ale tam na plantacjach kiwi są sadzone w rozstawie 4 na 3 metry, więc można sobie pozwolić na taki układ, powiedzmy, szerokich parasoli, o w ten sposób, bo tak się tnie na plantacjach. Ja muszę to wszystko trzymać w formie takiej zminiaturyzowanej. Tutaj jest krzaczek kociego kiwi, z którego koty są bardzo zadowolone. Tarzają się pod tym krzaczkiem, nawet zjadają liście i młode gałązki z tego kociego kiwi. Dlatego tutaj właśnie zostało to kocie kiwi, mimo że mnie ono jest niepotrzebne, no to ponieważ to jest koci ogródek, bo zresztą Gabcio przyszedł się zaprezentować i siedzi sobie pod kocim kiwi i to jest Actinidia ussuryjska. Jeżeli macie jakieś kiwi dookoła, którego kręcą się koty, to po prostu na nim owoców nie będzie. Można spokojnie usunąć. Czasem w szkółkach się zdarza pomyłka i sprzedają właśnie kocie kiwi jako Actinidię ostrolistną. A tutaj jest moje kiwi Zakarpacie. I to jest krzyżówka między Actinidią ostrolistną a Actinidią smakowitą. Listki są zupełnie inne, one są włochate. Jest odporna na mrozy, bardzo ładnie przetrwała tę zimę. Widzę, że prawie nie uszkodził jej mróz. Tutaj ta końcówka jest uszkodzona przez mróz, ale to dlatego, że po prostu ten pęd rósł do samego mrozu. Ale tutaj widać, że już zaczynają wyrastać liście i zaraz tutaj pojawi się długi, ładny pęd. To kiwi Zakarpacie ma owoce podobne do tych kiwi, które kupujemy w sklepach. Też są takie brązowe, włochate, ale będą chyba nieco mniejsze, ponoć do 100 gramów. Poczekamy na owocowanie i zobaczymy. Wśród tych moich 6
krzaczków Actinidii ostrolistnej są dwie rośliny męskie i tutaj właśnie jest jedna roślina męska i ona jest cięta bardzo krótko. Po prostu ona jest tu tylko tutaj, w tym miejscu nisko. I tutaj będzie właśnie kwitła. Natomiast tutaj nad nią jest odmiana Mirzan. To jest najwcześniejsza z moich odmian kiwi. I ten zbiór kiwi mi się przedłuża, ponieważ trwa właściwie tak od początku września aż do końca października. Ponieważ tu mam odmianę Mirzan, tam jest odmiana Bingo, na końcu jest odmiana Isai. Samopylna, ale w towarzystwie roślin męskich owocuje obficiej. Także w tym roku pięknie będzie owocować moje mini kiwi. Pędów krótkich, owoconośnych jest naprawdę bardzo dużo. I jeszcze teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby zimna Zośka nie przyszła, bo jeżeli będzie zimno około połowy maja, no to wszystko niestety, ale przemarznie. A teraz spojrzymy na moje winorośla. Młode przyrosty, które mają około 10 cm długości. Tutaj już widać zawiązki kwiatostanów. Tutaj na tym pędzie są, widzę, 2. A teraz troszeczkę koloru. Tutaj jest irys niski. To jest odmiana Cherry Garden. On w tym roku zakwitł jako pierwszy. Zwykle kwitną takie malutkie iryski żółte najpierw, a w tym roku jako pierwszy zakwitł właśnie ten irys Cherry Garden. No tutaj już takie podeschnięte narcyzy. To są takie narcyzy, które mają po 2-3 kwiatki na jednym pędzie. Zaczynają kwitnąć właśnie te niskie żółte iryski. One się rozwinęły dopiero 2 czy 3 dni temu i jeszcze będą przez jakiś czas kwitły, bo tutaj jeszcze są pączki. Cały czas kwitną tulipany, które są sadzone w doniczkach. To była mieszanka kupiona w Biedronce. Miały być wszystkie jakieś takie oryginalne, ale jak widać część jest takich po prostu czerwonych. Ale mają bardzo ładny kolor. Takie są ładnie widoczne na rabatach, więc mi się podobają. Lilie w ciągu ostatnich dni bardzo ładnie powyrastały. Te pędy już zrobiły się takie dosyć wysokie, mają około 30 cm wysokości i spodziewam się, że będą ładnie kwitły. Kwiaty orlików już zaczynają być widoczne, już dają troszkę koloru na rabacie. To jest akurat taki orlik w kolorze ciemnoróżowym. I przechodzimy dalej. Tutaj na rabacie jest moja piwonia Mollis, która w tej chwili bardzo ładnie kwitnie. Piękne, różowe kwiaty, takie w kolorze perłowo-różowym. Podejdę z drugiej strony. Bardzo ładnie już są widoczne liście irysa bladego Aureo variegata i już w tej chwili zdobią rabatę. Czosnki też już są te główki ponad liśćmi i już niedługo się rozwiną. Natomiast te tutaj rozwiną się, przypuszczam, już w ciągu około, nie wiem, 4-5 dni już będą rozwinięte. Są dosyć wysokie, mają tak około 80 cm wysokości, ale mniej się rozrastają niż te niższe czosnki. Z tego co widzę, to tutaj będzie naprawdę sporo tych kwiatów. Tych główek jest naprawdę dużo. Patrzę tak właśnie. Tutaj posadziłam 2 cebule, jedną i drugą. Tutaj jest trzecia z tych niskich czosnków i widzę, że z każdej cebuli jest przynajmniej 4-5 nowych cebulek, więc będzie naprawdę ładnie to wyglądać, jak to zakwitnie. No i ta moja piwonia Mollis, która tutaj w ten sposób wygląda z bliska. Bardzo ładna. Niektóre kwiaty już zdążyły przekwitnąć. Piękne, duże kwiaty.
w takim właśnie perłowo-różowym kolorze, z takim perłowym połyskiem. Mimo że są pojedyncze, to wyglądają prześlicznie. Na rabacie z różami kwitnie gęsiówka, która stworzyła teraz taką sporą, jasno-różową plamę. Bardzo ładnie to wygląda. No i róże też ładnie wyglądają w tej chwili. Bardzo ładnie się rozwijają i rozrastają. Tutaj przesadziłam już moją różyczkę, którą wiosną pokazywałam. Kupiłam ją w Biedronce. To jest taka miniaturka i tutaj na brzegu będzie sobie dobrze radzić. Widzę, że niedługo pączek się otworzy. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.